Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam taki nietypowy top. Nietypowy, ponieważ będzie zawierał dużo różnych pętelek, wręcz wyciągniętych, dużo dziur, więc jest to wzór dla osób, które nie lubią dokładności i perfekcjonizmu, ponieważ tak jak widzicie zresztą, wzór się po prostu różnie układa w zależności od tego, jak te pętelki nam się ułożą. Czyli jest to wzór, który ja już te pętelki gdzieś widziałam już na modelkach, że prezentują takie wzory. Ja zdecydowałam zrobić własną wersję, połączyć kilka różnych ściegów po to, żeby właśnie uzyskać taki efekt, bardzo podobny do wzoru na drutach. Mam nadzieję, że taki Wam przypomina, ale jest to oczywiście wzór na szydełku. Mam nadzieję, że się skusicie, żeby chociaż zrobić próbkę, sprawdzić jak się przerabia, a to jest bardzo ciekawe przerabianie, ponieważ potrzebujemy sprzętu do zrobienia tych pętelek. Ja używam takiego kijka do makramy. On bodajże ma 1,5 cm średnicy, ale oczywiście nie musi to być taki kijek, możecie używać dowolnie linijki bądź takiego szydełka na przykład. Ważne, żeby powierzchnia tutaj na wysokości była równa, po to, żeby tworzyć równe pętelki. Ja oczywiście to później w trakcie robienia wszystko Wam jeszcze raz wytłumaczę, natomiast żeby się zabrać za taki wzór, trzeba sobie poszukać jakiejś płaskiej powierzchni, jakiegoś takiego gadżetu, sprzętu, który Wam będzie pozwalał tworzyć właśnie takie pętelki. Tak jak wcześniej wspominałam, wzór jest naprawdę ciekawy. Ja już go gdzieś widziałam, te pętelki takie zaciągnięte. Natomiast taki wzór też można dowolnie modyfikować. W trakcie robienia mówię, co można zmienić, jak można udoskonalać. Wysokość tych pętelek zależy od tego, jakiego sprzętu użyjecie. Ilość takich pasków też zależy od Was. Można dowolnie kombinować mniejsze, większe. Wszystko zależy od Waszej kreatywności i twórczości. Ja oczywiście pokażę Wam moją wersję, no i ostrzegam, tak jak tutaj widzicie, to jest top, który będzie się zawsze przekrzywiał, różnie ustawiał, ponieważ mamy dużo dziur, dużo pętelek, które ze sobą tutaj różnie współgrają. Także jeśli Wam się podobają takie poprute topy, poprute pętelki, to oczywiście zapraszam, żeby sprawdzić, jak się tworzy taki top. Natomiast, tak jak zawsze mówię, możecie z takiego wzoru stworzyć sweter, cardigan, bądź też taki top, tak jak ja. Także taki wzór można użyć dowolnie do różnego rodzaju ubrań. Ja oczywiście pokazuję Wam moją wersję. Mam nadzieję, że też stworzycie podobną lub własną. Jeśli chodzi o konstrukcję, ona jest bardzo prosta. Robię po prostu 2 panele i to zaczynam od góry, żeby od razu wydzielić sobie rękaw. Później wydzielam tylko część środkową, zszywam ze sobą te części, wykańczam sobie rękawę troszeczkę w taki inny sposób. No i na samym końcu również dorabiam sobie jeszcze taki paseczek ściągacza takiego na dole, żeby ładnie wyrównać tutaj brzegi. I w zasadzie tyle. Natomiast jeśli chodzi o włóczkę, to używam włóczki od Szepies. Nie wiem, jak to przeczytać. Włóczka, która jest to organiczna bawełna, natomiast tutaj mamy bawełnę 50 gramów, 170 metrów i oczywiście nie musi być używana ta włóczka, możecie użyć dowolnej. Może to być bawełna od Alizabella, może to być od Drops Safran na przykład, jakiejś dowolnej, cienkiej bawełny. Tutaj akurat do tej bawełny wykorzystuję szydełko 3 mm. Jedyne co Wam mogę doradzić, to żeby używać włóczki, która jest skręcona, ponieważ jeżeli będziecie tworzyć ten ścieg z luźnych nitek, takich, których zazwyczaj kupujemy właśnie w takich kokonkach, matkach, to te nitki dodatkowo mogą się tutaj rozwarstwiać, mogą się plątać i tworzyć ten wzór taki jeszcze bardziej fikuśny, nieznośny dla oka, jeśli nie lubicie takich wzorów. Więc po prostu polecam tworzyć to z takiej skręconej włóczki, czy też właśnie bawełnianej, czy też innej Waszej ulubionej. Także nie bójcie się używać włóczek, które już macie, ulubione, bądź te, które ja też polecam, jak najbardziej można używać. Ok, mam nadzieję, że pomysł na taki zwariowany, dziurawny top Wam się spodoba i że spróbujecie razem ze mną pogimnastykować się i zrobić sobie taki top. Także zapraszam. Zanim jeszcze pokażę wzór, oczywiście powiem Wam wszystkie dane, które dotyczą tego wzoru, ilość zużytych włóczek, szydełka będą na dole w opisie. Ja robię top na szerokość około 47 cm i wysokość też około 47 cm, jest taki kwadraciak krótki. I zużyłam całe 200 g włóczki, ale to było tak naprawdę na styk, więc jeżeli chcecie rozmiar większy bądź dłuższy, to musicie uwzględnić więcej
motków potrzebnych do stworzenia bluzeczki bądź też sweterka. Dobra, zaczynamy. Do zrobienia mamy dwa identyczne panele. Mój jest w kształcie litery T, robię top z krótkim rękawem, ale pamiętajcie, że taki top może być również z dłuższym rękawem, z rękawem 3/4 bądź w ogóle bez rękawa. Wtedy jest prosta sprawa, musicie zrobić po prostu taki kwadrat lub prostokąt. Możecie dowolnie modyfikować sobie schemat. Ja pokażę Wam, jak zrobić wzór, natomiast możecie sobie z tego zrobić sweter z długim rękawem, top z krótkim, bądź tak jak ja, taki coś a la podkoszulkowy top. Zaczynamy od góry, więc liczba oczek już musi dawać Wam docelową długość wraz z rękawem, jeżeli robicie tak jak ja. Natomiast jeżeli chcecie zrobić osobno rękawy, to liczba oczek na górze musi Wam dawać szerokość Waszej bluzeczki, tutaj potrzebnej do uzyskania w pozycji płaskiej. To pamiętajcie. Natomiast ja robię już od razu z rękawem i ten rękaw u mnie tutaj ma około 10 cm, szerokość mniej więcej 50 cm i tutaj 10. Po zrobieniu próbki trzeba sobie przyłożyć centymetr, sprawdzić, ile 10 cm zajmuje oczek i odpowiednio przemnażać, tak żeby uzyskać odpowiednią długość, którą potrzebujecie uzyskać na górze. Pamiętajcie, że ta długość zależy od rozmiaru, od tego, jaką chcecie mieć bluzeczkę, czy właśnie z długim, czy z krótkim rękawem. Ja Wam pokazuję pomysł i wzór, Wy możecie odpowiednio modyfikować. Więc tak, zaczynamy oczywiście od zrobienia próbki, od wyprania jej i sprawdzenia, jak się rozciągnęła i czy Wam po prostu wzór odpowiada. Ja Wam pokażę na małej próbce, a Wy razem ze mną przeróbcie ją po to, żeby wiedzieć, jak obliczyć liczbę oczek. Do zrobienia tego wzoru, dokładnie tej części tutaj z dziurami, będziemy potrzebować albo jakiejś równej powierzchni, albo może to być właśnie linijka, ale linijka daje bardzo szerokie tutaj te wielkie te dziury. Może to być patek, tak jak pokazywałam, używany do makramy, taki bardzo równiuteńki, bądź też na przykład jeżeli macie takie szydełko tunezyjskie, takie bardzo długie. Powierzchnia może być naprawdę dowolna, sprzęt, który będziecie używać może być dowolny, byleby miał właśnie równą powierzchnię, równą średnicę, ponieważ potrzebujemy równo nabierać sobie tutaj oczka, więc i to zależy od Was, jaki efekt chcecie uzyskać. Pamiętajcie, że im większą wybierzecie tutaj nawet linijkę, tym większe tutaj będą te dziurki. Moje obecnie dziurki mają około 2 cm, natomiast średnica tutaj tego patyka tutaj, nie wiem, czy mi się uda zmienić, to była około 1,5 cm. Natomiast linijka na pewno daje tutaj w pozycji płaskiej już 4 cm, więc no na pewno będzie o połowę większe. Natomiast na przykład takie szydełko spowoduje, że te dziurki będą mniejsze. Musicie sobie po prostu sami ustalić, jaki efekt chcecie uzyskać. Obecnie będę pokazywała Wam na tym tutaj drewnianym patyczku, kijku. Mam nadzieję, że uda mi się tu w pozycji płaskiej Wam pokazać, ponieważ tak naprawdę trzymanie tego patyka wygodniejsze jest po prostu zupełnie w innej pozycji. Dobrze, nabieramy sobie dowolną liczbę oczek. Ja zrobię tylko z Wami próbkę, powiedzmy, że nabiorę tutaj około 15 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nabiorę 16, żeby była liczba parzysta. Mam 16, natomiast nabieram jeszcze jedno jako oczko brzegowe, które jest niewliczane do wzoru. Teraz odwracam łańcuszek, pracuję od drugiego oczka, czyli to pomijam, na tym pracuję i to drugie oczko z tyłu ma tutaj taką pętelkę. Będziemy pracować na pętelkach w środku, jak gdyby z tyłu łańcuszka, dzięki temu uzyskamy ładną krawędź. I teraz tak, robię narzut, wbijam się w drugą pętelkę od szydełka, przekładam włóczkę pod tą pętelką i od razu tą pętelkę również przekładam przez te dwie pętelki. Są to oczka ścisłe z narzutem. Wbijam sobie znacznik w pierwsze oczko, żeby wiedzieć, gdzie mam początek. I znowu narzut i znowu wbijam się w środkową pętelkę, przekładam i przez dwie. Tak wykonujemy pierwszy rząd. Oczka ścisłe z narzutem, tutaj w tylną pętelkę od łańcuszka. Dojdę już tutaj z Wami do końca.
Dosłownie zostały mi jeszcze 3 oczka. I przedostatnie. I ostatni. I mamy zrobiony pierwszy rząd. To jest pierwszy początkowy rząd, później te rzędy zupełnie będą inaczej wyglądać, natomiast oczywiście musimy jakoś zacząć. I przechodzimy do rzędu drugiego. Zawsze na końcu robię tutaj oczko brzegowe, które jest niewliczane do wzoru. Odwracam robótkę i zaczynamy rząd drugi. W rzędzie drugim również będziemy robić oczka ścisłe z narzutem, ale będziemy wybierać przednią pętelkę. W ogóle ten wzór tutaj, w tym wzorze będziemy tylko korzystać z takiej przedniej pętelki łańcuszka. Jak popatrzycie sobie z góry na łańcuszek, każdy łańcuszek zawiera tylną i przednią pętelkę. Bardzo ważne, żeby odróżnić te pętelki, żeby nie mylić na przykład z tymi tutaj, ponieważ wtedy wzór zupełnie inaczej wyjdzie. Czyli patrzymy z góry na łańcuszek i sprawdzamy, która to jest przednia pętelka. I robię narzut, bijam się od dołu, zahaczam przednią pętelkę w taki sposób, że jestem szydełkiem w środku, pobieram włóczkę, przekładam przez tą pętelkę i znowu przekładam przez 2 pętelki. Dokładnie to samo. I tutaj oczywiście również doradzam znaczyć sobie oczko początkowe, żeby się nie pomylić. I znowu narzut i znowu wybieram sobie oczko, pętelkę przednią. Za każdym razem pamiętajcie, żeby znaleźć pętelkę przednią. Przekładam włóczkę i od razu przez 2 pętelki. I to jest rząd drugi, czyli do końca oczka ścisłe z narzutem w przednią pętelkę od łańcuszka. Cały czas tutaj tak samo. I znowu tutaj dojdę sobie do końca. I jeszcze dosłownie 3 pętelki. Ostatnie oczko przerabiamy całe, czyli nie wybieramy już przedniej pętelki, tylko wbijamy się w całe, czyli w przednią i tylną. I również przerabiamy oczko ścisłe z narzutem. Mamy rząd drugi. Oczko do góry i przerabiamy rząd trzeci, który jest dokładnie taki sam jak drugi, czyli znowu narzut i znowu wybieramy przednią pętelkę z całego łańcuszka. Patrzymy sobie dokładnie, która to jest pętelka, żeby się nie pomylić tutaj z tą. I znowu robimy to samo. I zahaczamy. Czyli rząd trzeci powtarzamy, w rzędzie trzecim powtarzamy dokładnie to samo, co w rzędzie drugim. Dobra, przerabię sobie tutaj do końca. Jestem już prawie na końcu, została mi ostatnia pętelka, która oczywiście przerabiam całą, czyli znowu zarówno w przednią, jak i w tylną, bijam się w całą i przerabiam oczko ścisłe z narzutem. Oczko do góry. No i teraz od tego momentu zaczynamy tworzyć sobie te dziury, czyli zawsze za każdym razem robimy 3 rzędy oczek ścisłych tutaj na początku i dopiero 4. rząd to będzie rząd z tymi dziurkami. I teraz potrzebujemy właśnie ten sprzęt, który będzie nam tworzył te dziurki. Teraz tak, robimy w pierwszym oczku, robimy troszeczkę inaczej niż w pozostałej części głównej i w ostatniej, ponieważ ja chcę, żeby moje brzegi były troszeczkę inne, żeby nie miały tego sznurka tutaj, ponieważ wtedy ciężko byłoby nam zszyć krawędź, ona by się dosyć suwała, więc po to, żeby mieć tutaj pętelki zarówno z przodu, jak i z tyłu, będziemy wykonywać troszeczkę inaczej przód i tył, przepraszam, no początek i koniec, tak? Czyli zobaczcie, w 4. rzędzie pierwsze oczko przerabiam jako oczko ścisłe z narzutem w przednią pętelkę. To jest moje pierwsze oczko i oczywiście ja sobie je zaznaczam. Natomiast w drugim oczku również robię oczko ścisłe z narzutem, ale już tutaj będziemy wyciągać pętelki. Czyli zobaczcie, robię dokładnie tak samo jak wcześniej. Pobieram pętelkę przednią, przekładam przez przednią, przekładam tutaj przez 2 i uwaga, wyciągam tą pętelkę. I właśnie w tą pętelkę teraz wkładam mój sprzęt do robienia dziur, czyli ogólnie ten taki patyczek do makramy. Jeżeli macie coś innego, możecie zrobić zupełnie czymś innym. Wtedy pamiętajcie, żeby odpowiednio dostosować sobie właśnie wielkość. I teraz tak, mi będzie bardzo niewygodnie, może nie wszystko będzie widać, mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, ponieważ próbka jest mała, patyk jest dosyć
ciężki i może mi się gdzieś to załamywać. Tak jak mówię, ja to robię na kolanach, natomiast tutaj na biurku ciężko mi będzie, ale mam nadzieję, że uda mi Wam się pokazać. Ta pętelka pierwsza na razie jest pominięta. Mamy drugą pętelkę zahaczoną tutaj. Znowu, popatrzcie, wkładam sobie szydełko pod spód, czyli jak gdyby robię taki narzut, przytrzymuję sobie tutaj paluszkiem ten narzut i znowu wbijam się również w przednią pętelkę teraz trzeciego oczka. Tak jak mówię, ciężko mi będzie tutaj manewrować. Mam nadzieję, że się uda. Czyli tak, narzut od spodu znowu pobieram, przytrzymuję paluszkiem, pobieram przednią pętelkę, przekładam i znowu przekładam przez ten narzut. I znowu ciągnę sobie ten sznureczek i nakładam na mój patyk do makramy. I znowu pobieram, przekładam na ten patyk. Pamiętajcie też, żeby za każdym razem tak samo nakładać, żeby sobie tej pętelki nie zwijać, nie skręcać, żeby ona szła równo. Pamiętajcie, że tą pętelkę można rozszerzyć bardzo mocno. Ona się tutaj ciągnie od tej strony i po nałożeniu na patyczek po prostu ją zaciągamy, tak? Żeby ona była w miarę takiej samej wielkości jak poprzednia. Mocno sobie tutaj zaciągamy tą pętelkę, żeby odległości były w miarę podobne. I znowu szydełko pobieram i kolejna pętelka przednia, cały czas pobieram tę samą przednią pętelkę. Przekładam przez przednią i przekładam przez ten narzut. Mam nadzieję, że to widać. Wyciągam pętelkę i wkładam na ten patyk znowu. Tak samo wkładam, czyli tak samo, że pętelka ciągnąca się jest z tej strony i zaciągam, żeby oczywiście odległość była zawsze mniej więcej taka sama. Zobaczcie, teraz jesteśmy w stanie sobie ją zaciągnąć. I znowu szydełko pod, tutaj kolejna przednia pętelka, przekładam szydełko tutaj, przekładam pod i przeciągam. I tutaj znowu sobie ją wkładam. To się bardzo fajnie robi, ale nie przed kamerą i nie na takim biurku, ponieważ mi tutaj po prostu źle manewrować, ale mam nadzieję, że rozumiecie. I znowu to samo, czyli pobieram tutaj, tutaj muszę przełożyć przez ten narzut, wyciągam i przekładam. I nakładam sobie na patyczek. W taki sposób tu sobie zaciągam, zaciskam, żeby te odległości były w miarę równe. I znowu to samo, czyli robię narzut, wbijam się w przednią pętelkę, tutaj przekładam przez tą pętelkę i od razu przez ten narzut wyciągam patyczek, pętelkę i nakładam na patyczek. I znowu. Zawsze starajcie się nakładać tak samo z góry, tak samo pętelka, która zaciąga, żeby była tutaj z przodu, a wtedy mamy pewność, że nam się tutaj nic nie poprzekręca i wzór będzie ładnie wyglądał, a po nałożeniu pamiętajcie, żeby zmniejszyć pętelkę, zacisnąć. I znowu. Tutaj. Tak jak wspominałam, pamiętajcie, że my cały czas pracujemy na przedniej pętelce. Tutaj, jak sobie z góry popatrzycie, jest zmylna pętelka, wydaje się, że to jest oczkiem, ale tutaj oczkiem jest ta część. Ją bardzo widać tak z tyłu, można powiedzieć. Ona się przekrzywiła, ale musicie po prostu patrzeć na swoją robótkę jak gdyby z góry i mocno wyciągnąć przednią pętelkę. I znowu przez pętelkę i przez narzut i przeciągam i zaciskam. Mam nadzieję, że na którymś ujęciu będzie dokładnie widać i że to jest w miarę proste. Tutaj i tu od razu przez to i nakładam. I mam do zrobienia jeszcze dosłownie 3 pętelki, więc przerabiam do końca jeszcze
tak naprawdę 2 pętelki, czyli ostatnią pętelkę zostawiam, ponieważ przerobimy ją sobie troszeczkę inaczej. I tak, tu jeszcze jedna i wyciągam. I zobaczcie, doszłam do końca, mam ostatnią pętelkę. Tak jak Wam wspominałam wcześniej, nie chcę mieć zakończenia ani początku tych samych pętelek, chociaż można, ale ciężko byłoby później zszyć sweterek, bluzeczkę czy tam top, bo mogłoby to brzydko wyglądać. Chcę mieć takie oczka, które będę mogła zahaczać i którym będę mogła ładnie zszyć. Więc robię narzut i tutaj przerabiam po prostu w całym oczku, oczko ścisłe z narzutem, przekładam i nie wyciągam tej pętelki, tylko robię zwykłe oczka łańcuszka. I teraz tak, te oczka łańcuszka, ilość tych oczek zależy oczywiście od wysokości, jaką robicie. U mnie były potrzebne 6 oczek, żeby dorównać tej wysokości. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. oczko można sobie zaznaczać, bo to będzie oczko, które będziemy przerabiać wracając. Nie bardzo słabo widać, ale za chwilkę Wam powiem, o co chodzi. I zobaczcie, teraz żeby sprawdzić, ile takich oczek potrzebujecie, możecie sobie ściągnąć jedną pętelkę i sprawdzić, czy mniej więcej to jest ta sama wysokość i ewentualnie dorobić jedno oczko więcej lub mniej, pamiętając, że jednak lepiej, żeby to była w miarę równa wysokość, lepiej, żeby te pętelki też nie były zbytnio rozciągnięte, żeby one w miarę dawały tą samą wysokość, aczkolwiek, tak jak mówię, jedna mniej czy więcej nie robi jakiejś wielkiej różnicy, natomiast musicie sobie sami dostosować liczbę tych pętelek w zależności od tego, jaką macie w środku deseczkę, linijkę, czy też właśnie szydełko. Tutaj niestety nie powiem Wam ile. Ja natomiast na tym patyczku, który robię, potrzebowałam nabrać 6 oczek łańcuszka, ale to 6 jest traktowane jako oczko po prostu do przerobienia, tak? Czyli teraz tak, odwracam sobie robótkę, odwracam cały mój sprzęt i teraz będziemy przerabiać te pętelki. Ja nie ściągam tych pętelek, pomimo że one nie mają prawa się nam pomniejszać czy powiększać, ponieważ są zablokowane, one nie będą nam uciekały, ale na pewno mogą się przekrzywiać, przekręcać i wtedy może robótka brzydko wyglądać, więc polecam robić po jednej, nie ściągać całości. Aczkolwiek myślę, że tych różnic też nie będzie takiej wielkiej, jak się gdzieś bardzo by miało poskręcać, no to tak, ale ja wolę jednak tak. I teraz tak, zobaczcie. Robię tak, jakbym robiła pierwszy rząd, czyli po prostu oczka ścisłe z narzutem. To był 4. rząd. Nałożenie tych pętelek traktujemy jako 4. rząd i to jest jak gdyby cała sekwencja. Natomiast teraz znowu zaczynamy od początku, przerabiamy te pętelki, żeby je zabezpieczyć, czyli to będzie mój teraz pierwszy znowu rząd. I tak, robię narzut, ściągam sobie jedną pętelkę, znowu bardzo niewygodne, wyprostowywuję sobie ją tak, żeby była naciągnięta, tak jak tutaj widzicie, o, w taki sposób i znowu pobieram włóczkę, przekładam przez tą pętelkę dużą i od razu również przekładam przez tą małą. I zobaczcie, po to zaznaczyłam tutaj tą 6. pętelkę, żebym wiedziała, że to jest pierwsza pętelka, która będzie stanowiła moją pierwszą pętelkę z tego pierwszego rzędu. To jest pierwsza, to jest druga. Dlatego ważne jest sobie również ją zaznaczyć, ponieważ można się pomylić i pogubić sobie oczka i wtedy coraz bardziej się będzie robótka zmniejszała. Czyli ostatnie oczko, które przerabialiście tutaj, oczko łańcuszka, zaznaczamy sobie znacznikiem. A dalej robimy tak samo, czyli za każdym razem robię narzut, ściągam jedną pętelkę. Tak jak mówię, ona nie ma prawa się ani wydłużyć, ani zmniejszyć, ale może się pozaginać, pozawijać. Nakładam pętelkę na szydełko, czyli mam narzut i pętelkę. Teraz pobieram od dołu włóczkę, przeciągam przez tą pętelkę dużą i od razu również przeciągam przez te 2. Tak naprawdę są to oczka po prostu ścisłe z narzutem, one tak wychodzą, tylko troszeczkę inne przerabianie. I znowu ściągam jedną, przekładam włóczkę w środek tej jednej pętelki i od razu przekładam przez te 2. I jeszcze raz narzut,
ściągam pętelkę, staram się po prostu mieć tą pętelkę tutaj w miarę naciągniętą, przekładam, mam przełożone i tutaj boczkiem jeszcze przekładam przez te dwie pętelki. Tutaj przełożone i przez te dwie. I znowu narzut, ściągamy pętelkę, przekładamy przez tą pętelkę i od razu przekładam również przez te dwie pętelki. Taka fajna zabawa, zupełnie coś innego. Trzeba się troszeczkę pomęczyć z tymi patykami, ale można znaleźć dobrą technikę, że naprawdę będzie szło to szybko. Mi jest ciężko na powierzchni płaskiej. Nawet mi ciężko tutaj do Was się przybliżyć. O, i tutaj również przez te dwie pętelki. No i teraz sobie już ściągnę może, nawet jak mi się zawinie, to nie szkodzi. Zobaczcie, że one się nie wyciągną i one nie zmniejszą się te pętelki, nie tak jak na drutach, że nam poleci całe oczko. Po prostu one się mogą, zobaczcie, tak zwijać i wtedy właśnie to będzie brzydko wyglądało. Po prostu trzeba uważać. I znowu popatrzcie, może teraz to będzie lepiej wyglądało. Przekładam i od razu tą pętelkę tutaj z tyłu przekładam przez te dwie. I ostatnia pętelka tutaj i tutaj tyłem przez te dwie. I zobaczcie, tu mi już wypadł znacznik, ale on był. Znaczyłam sobie pierwsze oczko, które tu pomijaliśmy, po to, żeby właśnie teraz wykonać tutaj taki wielki słupek, po to, żeby właśnie mieć tą krawędź taką, którą by można zahaczyć. I teraz znowu. Ten słupek, wysokość tego słupka zależy znowu od tego, jaką macie wysokość tą pętelkę. Sami musicie ją najlepiej dostosować. U mnie sprawdza się technika zrobienia 4 narzutów, czyli raz, 2, 3, 4. Wbijam się w całe tutaj to oczko. Przeciągam pętelkę przez to oczko i robię. Pobieram przez 2, pobieram przez 2, pobieram przez 2, pobieram przez 2 i pobieram przez 2. Wychodzi mi wtedy 5 takich podwójnych rzędów słupków. Jeszcze raz Wam to pokażę. I oczywiście znowu trzeba sobie dostosować odpowiednią liczbę tych narzutów. Może się okazać, że są tylko 3 potrzebne, może 4, a może 5. Jeszcze raz, czyli tak, w ostatnim oczku pobieram, przekładam. Chyba pokazywałam przez jedno, ale to jest tak. Raz, 2, 3, 4 i 5. Po prostu taki mega długi słupek. Zazwyczaj słupki pobieramy właśnie przez 2. Tu na początku się pomyliłam. Pokazałam Wam przez jedno, że przekładam, ale za każdym razem przekładam przez 2 pętelki. Taki najdłuższy słupek, jaki może być. I znowu musicie go dostosować do wysokości tej pętelki, która tutaj jest. Z tym, że tutaj nie budujemy już jak gdyby tego oczka, co tutaj, więc z tej strony nabrałam 6 oczek łańcuszka, ponieważ 6 było jako oczko, a z tej strony w sumie wyszło mi takich 5 oczek, czyli tak naprawdę jakby tutaj było 5 i tutaj było 5. Czyli zobaczcie, ostatni raz, 4 nawinięcia, bijam się, przybliżam, pobieram i mam tak, raz, 2, 3, 4 i 5. Coś takiego. Teraz oczko do góry i odwracam robótkę. I teraz robimy rząd drugi, dokładnie taki sam, jak był tutaj rząd drugi. Po prostu tutaj traktujemy ten rząd pierwszy, jakby to były oczka ścisłe z narzutem. Po prostu to, co robiliśmy tutaj w tym łańcuszku. Czyli robimy rząd drugi, a robimy narzut i znowu pobieramy tylko przednią pętelkę i wykonujemy oczka ścisłe z narzutem. 2, 3, 4, 5, 6. Znowu patrzymy z góry, gdzie jest przednia pętelka. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. No i właśnie zobaczcie, jestem tutaj na końcu 14. Pamiętajcie, że mówiłam Wam, że dobieram w końcu 16 oczek, więc teraz widać, że to 16 oczko to jest właśnie tutaj potrzebne stąd. Popatrzcie, tu mam jeszcze jedno oczko, ono mi się troszeczkę tutaj zmieniło, ale tutaj przednia pętelka z takiego z tego słupka tutaj, z tej pętelki i ostatnie, jako 16 jest właśnie w tych oczkach łańcuszka i tutaj albo można zrobić sobie w dowolną pętelkę się tutaj wbić, jakąkolwiek tutaj pierwszą, albo pod na przykład i zrobić sobie jako 16, ale wtedy pod robi nam się większa dziura, więc ja doradzam po prostu odwrócić sobie tutaj i w dowolną, najbliższą tutaj pętelkę, czyli teoretycznie tą 6, ale nie pobieram jej, chociaż też można ją pobrać całą. Tylko mi się tutaj to oczko bardzo rozszerzyło. Można pobrać całe 6 oczko i zrobić sobie oczko ścisłe z narzutem. Ok, i mamy przerobiony drugi rząd oczek ścisłym narzutem. Upewniamy się, że mamy dokładnie tyle oczek, ile nabraliśmy, czyli ja mam 16. I znowu oczko do góry, odwracam robótkę i to będzie trzeci rząd, czyli ten sam co wcześniej. Trzeci rząd to również są oczka ścisłe z narzutem. Patrzymy sobie od góry, gdzie jest przednia pętelka i przerabiamy tak samo. Czyli my operujemy tutaj tylko na tej przedniej pętelce, po to, żeby właśnie pomiędzy powstał nam taki ładny ścieg. Jeśli się pomylicie i nie będziecie się wbijać w przednią pętelkę, na pewno ten ścieg będzie wyglądał inaczej. Te pętelki trzeba patrzeć od góry tutaj, gdzie są całe i pobierać tylko przednią. I zobaczcie, tak naprawdę zaraz znowu przejdziemy do robienia kolejnej dziury, ponieważ kończę trzeci rząd, a w czwartym znowu jest to samo. Pierwszy rząd tym razem polegał na tym, żeby zahaczyć te wszystkie pętelki, które były wielkie i zrobić z nich oczka ścisłe z narzutem. Drugi rząd to było poprawienie tego, zrobienie dokładnie i bez pominięcia żadnych oczek, czyli przerobienie znowu oczek ścisłych narzutem. I trzeci rząd znowu oczka ścisłe z narzutem, z tym, że znowu tutaj pamiętajmy, żeby znaczyć te końcowe oczka. Ja też nie zaznaczyłam, ale po prostu pamiętam i wiem, gdzie one są, umiem sobie je odróżnić. Natomiast dla osób początkujących ja oczywiście doradzam znaczyć sobie te pętelki, zwłaszcza właśnie tutaj na końcu i na początku. I znowu zaczynamy dziury. Mamy tak przygotowane 3 rzędy oczek ścisłym narzutem i robimy dokładnie to samo, co tutaj robiłam na początku, czyli pierwsze oczko pomijam po to, żeby zrobić je dopiero później. Pomijam pierwsze oczko, wkładam sobie znacznik, a następne znowu robię oczko ścisłe z narzutem, ale już z wyciąganą pętelką, czyli tu wyciągam pętelkę. Zobaczcie, jakbym sobie włożyła mniejszy na przykład, no to ta pętelka będzie zdecydowanie mniejsza. Można się na przykład tak pobawić właśnie, że zrobić mniejszą, raz większą. Może też to bardzo fajnie wyglądać. W taki sposób. To wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Te pętelki oczywiście będą wtedy mniejsze. Ja już robię, może zrobię tą samą pętelkę, żeby była taka sama próbka. I jeszcze raz dokładnie to samo, czyli wbijam się pod, skręcam sobie tak, przytrzymuję, pobieram pętelkę przednią, przekładam przez tą i od razu również przez tą, którą miałam na szydełku, wyciągam i nakładam i zaciskam, żeby ładnie przylegała pętelka do mojego patyka. Przejdę ostatni raz z Wami tą część, żeby Wam jeszcze raz pokazać, jak zrobić później te oczka właśnie ściągnąć. Natomiast cały czas przerabiamy tak samo. Dokładnie 4 rzędy. Pierwsze 3 rzędy to były rzędy oczek ścisłych z narzutem. Później robimy właśnie takie pętelki. Nakładamy na patyk, linijkę czy szydełko. I w pierwszym rzędzie po zrobieniu blokujemy sobie te pętelki. To jest właśnie taki pierwszy rząd do następnej sekwencji tak naprawdę.
Ok. Tutaj ten moment może nie jest widoczny. Jeszcze raz za chwilkę pokażę. Tu mam narzut, tu się wbijam, tu przekładam i teraz muszę przełożyć dosłownie pod tym narzutem, ale z tej strony mi jest ciężko, bo mi ten narzut się blokuje, dlatego ja wywijam sobie szydełko z tej i tu w ten sposób przekładam od tamtej ze wewnętrznej strony jak gdyby. I jeszcze raz to samo, czyli właśnie przekładam szydełko tak, żeby przełożyć tutaj. I przedostatnie oczko. I znowu tutaj. I naciągam. No i robię tak samo, czyli ostatnie oczko przerabiamy troszeczkę inaczej. Narzut. Wbijam się w całą pętelkę. Przerabiam oczko ścisłe z narzutem, natomiast tutaj dorabiam sobie 6 pętelek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i ta 6. pętelka będzie mi służyła jako już pierwsza pętelka do następnego rzędu. Odwracam. Słuchajcie, tym razem zdejmę sobie ten patek, żeby było lepiej widać, ale tak jak Wam mówiłam, doradzam lepiej nie zdejmować, tylko robić sobie po jednej pętelce. Ja natomiast chcę jeszcze się skupić na tym, żeby po prostu to pokazać. No i zresztą sami zauważycie, czy pętelki się tak łatwo plączą. Czyli znowu narzut, pętelka tutaj, przekładam przez pętelkę i znowu od tamtej strony przekładam przez 2 pętelki. I znowu narzut tutaj i od tej strony tutaj przekładam przez te 2 pętelki. Narzut. Tu się właśnie może mylić, czy brać od środka, czy od tej strony, dlatego ja po prostu wolałam sobie tamten sposób. Natomiast, tak jak mówię, tutaj chcę Wam tylko pokazać ten sposób przerabiania tutaj tej części. I przez te 2. I jeszcze mam do zrobienia tutaj 2. I ostatnie. I tak jak mówię, tutaj ściągnęłam, więc jest szansa, że te pętelki mogłam raz wziąć od środka, raz od zewnątrz. Prawdopodobnie tak zrobiłam, bo już widzę, że tu się na przykład inaczej widać tą pętelkę, więc dla osób, którym to przeszkadza i widzą tę różnicę, no to doradzam jednak nie ściągać, a komu nie przeszkadza, no to można ściągać. No i teraz znowu robię 4 razy narzut, 2, 3, 4, wbijam się w całe oczko, mam 2, mam tak i przerabiam. Raz, 2, 3, 4 i 5, czyli jak gdyby cały czas zahaczam o 2 pętelki. Oczko do góry i znowu oczka ścisłe z narzutem. To już jest jako drugi rząd tak naprawdę. Zobaczcie, cały czas przerabiam tak samo, taką samą sekwencję, czyli 3 rzędy oczek ścisłych z narzutem, z tym, że ten pierwszy to jest taki właśnie wyrównujący te pętelki, a 2 kolejne również oczka tutaj zahaczane w przednią pętelkę. I pamiętajcie, że na końcu mamy takie 6. oczko, ostatnie moje oczko, które zaznaczone jako oczko do tego rzędu. Trzeba zresztą sobie policzyć i sprawdzić, czy właśnie Wam nie brakuje, bo jeżeli byście skończyli tylko na tym oczku, no to by za każdym razem Wam brakowało. I tutaj w tym 6. można pobrać 2 pętelki, o taki sposób i również przerobić. Tak. Tak wygląda, słuchajcie, ten wzór. Nie będę już dalej przerabiała, to jest dokładnie to samo. Jest to taka trochę praca, że trzeba się pomęczyć, pomanewrować. Wygląda trochę tak, jak widzicie, trochę niechlujnie, ponieważ one się tak różnie układają, te
tutaj te wysokie pętelki, ale tak ma wyglądać ten top, taki jest jego styl, więc jeśli takich nie lubicie, no to oczywiście odradzam. Natomiast ja już tę pierwszą część sobie, zobaczcie, wyprałam ten panel i one zupełnie teraz inaczej wyglądają, inaczej się układają w stosunku do tej części niewypranej, więc pamiętajcie, że zawsze taką próbkę też warto przeprać, żeby zobaczyć ewentualnie, jak się będzie układała po praniu. I teraz tak, jak zrobicie sobie taką próbkę, u mnie taka próbka miała 16 oczek, a 16 oczek dawało w sumie 7 cm, więc każde kolejne 7 cm muszę zwiększać o 16 oczek. Tak, mniej więcej można sobie to obliczać. Ja już wielokrotnie pokazywałam metodę matematyczną na krzyż, nie chcę tutaj się powtarzać. W moich poprzednich filmach Wam to wszystko pokazuję, więc mam nadzieję, że już to umiecie, a jak nie, no to zapraszam na początkowe filmy. Teraz tak jak Wam wspominałam na początku, tą część traktujemy tutaj jako górę, po to, żeby od razu zrobić rękawy, krótkie bądź długie, więc ja już mam przygotowane dwa panele, gdzie tak naprawdę zaczęłam od góry, tutaj, i zrobiłam do pewnego momentu, dotąd, dopóki uzyskałam odpowiednią szerokość na rękaw. Pamiętajcie, że trzyma nas specyficzny wzór, ponieważ nie możemy skończyć musimy skończyć na zrobieniu jak gdyby pełnej sekwencji, więc wydłużanie tego rękawa polega na wydłużaniu o ileś centymetrów. Ja dosłownie, zobaczcie, mam 5 takich dziur w środku, czyli raz, 2, 3, 4, 5, co w sumie mi dało 18 cm. Kolejna dziura już by mi dała więcej. Już by mi dała 22, 23, więc pamiętajcie, żeby zrobić nie za ciasną, aczkolwiek musimy zrobić pełną sekwencję. Natomiast kończymy w miejscu, tak jak ja tutaj, ponieważ nie chcę zaczynać konkretnie od tej przestrzeni, gdzie mam dziury, tylko zacznę sobie wydzielać jeszcze przerabiając trzeci rząd oczek ścisłych narzutem. To jest dokładnie to, co ja mam teraz na próbce. Zobaczcie, skończyłam drugi rząd oczek ścisłych z narzutem i teraz powinnam wrócić i zrobić trzeci rząd, żeby zrobić pełną sekwencję. Ale nie chcę tego zrobić, ponieważ powiedzmy, chcę już wydzielić sobie rękawę i zostawić kilka oczek na rękaw. To jest dokładnie to, co ja Wam tutaj opisywałam. Ja w sumie nabrałam 160 oczek tutaj po całości, 20 zostało z tej strony i 20 zostało z tej strony. Wy oczywiście sami musicie zadecydować, ile zostawiacie w środku i jaką chcecie mieć szerokość bluzeczki. Natomiast ja Wam powiem, jak zrobić ciąg dalszy, żeby właśnie się ładnie wszystko zgadzało. Teraz tak naprawdę musimy zakończyć, czyli po zrobieniu tego drugiego rzędu oczek ścisłych z narzutem odcinamy włóczkę i robimy oczko ścisłe. Natomiast odwracamy teraz tą robótkę i ustalamy, ile zostawiacie na rękaw. To jest moja mała próbeczka, więc ja już nie mam jak Wam tutaj pokazać, żeby obliczyć tyle, ile odliczyłam ja oczek, ale powiedzmy, że tak jak tutaj Wam pokazywałam, zostawiłam 20 oczek, więc już Wam pokażę dokładnie, w którym to było miejscu. O, u mnie to było tak. Przepraszam Was za te niedogodności, ale wzór jest na tyle dwustronny, że widoczny, że ciężko się tutaj połapać. Zobaczcie, to jest mój odcięty sznurek, dokładnie w tym samym miejscu, co ja Wam pokazywałam. Czyli tak, odcięłabym sobie sznurek, odwróciłabym sobie robótkę i sznurek bym miała po tej stronie. Następnie zostawiam część na rękaw, ja zostawiłam 20 cm i wpinam włóczkę w miejscu, w którym chcę, żeby były moje już rękawy. No to powiedzmy, że ja tutaj zostawię raz, 2, 3, 4. To jest malutka próbka. No i w czwartym oczku jak gdyby doczepiam tą włóczkę, tak? Czyli ja nie chcę odcinać, bo mam taki skrawek, który mi się jeszcze przyda. Natomiast robię pętelkę podstawową i tutaj sobie zahaczam, czyli pracuję już tylko wykonując tułów. I dalej w tym samym oczku muszę wykonać jeszcze oczko ścisłe z narzutem, może być już w całą pętelkę. I to jest jak gdyby czwarty rząd, więc tutaj dalej muszę wykonać oczka ścisłe w przednią pętelkę, pomijając po prostu rękawy. Czyli tutaj pomijam rękawy
I chodzi o to, że nie chciałam rozdzielać rękawów na tym najwyższym rzędzie, gdzie robię właśnie te dziury, żeby nie było zbyt dużo dziur. Dlatego rozdzieliłam je właśnie przy tym trzecim rzędzie i zostawię również tutaj te 3 oczka, tak? Zobaczcie, dochodzę do tego oczka i co teraz robimy? Nie robię już tej części na rękaw, tutaj, to jest ta druga strona, tylko dosłownie zawracam w tym momencie. Czyli robię oczko do góry, odwracam i teraz robię właśnie ten ścieg z dziurami, czyli znowu pierwsze oczko jest oczkiem początkowym, które dopiero przerabiam na końcu, więc sobie je zaznaczam, a kolejne oczko już jest oczkiem, który wyciągam pętelkę. Jest to taki mój pomysł po prostu na to, żeby zrobić bluzeczkę od razu z rękawami, żeby nie doczepiać, ponieważ wzór ma bardzo dużo dziur i ciężko by się je zszywało, ale oczywiście to nie znaczy, że się nie da. Po prostu takie ułatwienie wzoru. Natomiast jeżeli macie inne pomysły, jak najbardziej możecie robić po swojemu. No i teraz popatrzcie, to jest dokładnie budowanie dalej tej samej części, czyli tworzenie tego samego wzoru, tylko pracowanie już na środkowym panelu. Bez rękawów. Różnica jest tylko w tym, że po prostu przy oddzieleniu oddzieliłam o jeden rząd. Tutaj w trzecim rzędzie, wykonując trzeci rząd oczek ścisłych z narzutem jako oddzielający i dopiero gdy przerobiłam cały ten rząd, pomijając znowu 20 oczek z tej strony, odwracam i znowu robię tą część, tak? Mam nadzieję, że w miarę to jasno wytłumaczyłam, aczkolwiek sama się zastanawiam, czy to będzie widoczne i czy to wiecie, o co chodzi. Takich rzędów środkowych znowu budujemy tyle, ile potrzebujecie, żeby uzyskać pewną wysokość. Ja jeszcze będę sobie delikatnie obrębiała tą bluzeczkę. Jeżeli chcecie sobie zrobić jakiś ściągacz, oczywiście też musicie uwzględnić i zostawić jeszcze część na ściągacz. I znowu, po zrobieniu całej wysokości bluzeczki kończymy oczywiście na pełnych sekwencjach, czyli po zrobieniu tutaj 3 rzędów oczek ścisłych z narzutem. Już nie robimy tego rzędu z dziurami, wtedy by to brzydko wyglądało, czyli zarówno początek, jak i koniec kończy się właśnie takimi rzędami. Na tym polega stworzenie tego panelu. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, możecie oczywiście dowolnie sobie tworzyć własne kombinacje wzorów. Takich wzorów na przykład z oczek ścisłych z narzutem może być więcej. Możecie na przykład robić nie 3, tylko 5 na przykład, a 6 jako na przykład taki, tak? Czyli za każdym razem to musi być, cała liczba sekwencji musi być liczbą parzystą, ponieważ żeby równo wychodziły, to cała liczba rzędów musi być parzysta. Na przykład 5 rzędów oczek z ścisłym narzutem i 6 rząd jako parzyste z dziurkami. Wtedy na przykład jest tutaj szerzej. Tych kombinacji może być bardzo wiele. Nawet możecie co jakiś czas jedne robić wyższe, te dziurki, a co jakiś czas robić niższe. Można stworzyć naprawdę przepiękny top, przepiękną kombinację różnych ściegów. Ja pokazuję pomysł, a liczę na to, że sami sobie wybierzecie odpowiedni wzór, który Wam się będzie podobał. Oczywiście do zrobienia mamy 2 takie same i po zrobieniu tego rzędu zabierzamy się za zszywanie. Nie robię żadnego tutaj podkroju, ponieważ cała ta bluzeczka i tak ciągnie się na dół, ponieważ ma dużo dziurek, więc ona i tak ładnie przy szyi się tutaj ułoży, a ciężko też byłoby zrobić sobie tutaj jakikolwiek podkrój, ponieważ wzór ma bardzo dużo różnych właśnie dziurek. Także ja polecam sobie zrobić taki dekolt wódkę. Oczywiście, jeżeli jesteście osobami zaawansowanymi, możecie spróbować sobie zrobić również podkrój. Ok, przerobię sobie 2 panele i zaraz Wam powiem, co dalej. Ok, ja już mam zrobione 2 panele i kiedy macie już gotowe 2 panele, oczywiście trzeba zacząć już je zszywać. Ja już jedną część zszyłam, po to, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało, no i teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Oczywiście układamy panel w taki sposób, żeby prawa strona była do środka i zszywamy na lewej stronie. Te strony są bardzo podobne do siebie, natomiast różni ich tutaj taki ślaczek, w zależności od tego, która strona Wam się podoba, po prostu wybierzcie sobie tak, żeby oczywiście obie strony były takie same. Następnie odmierzamy przestrzeń na dekolt. Trzeba dokładnie policzyć sobie oczka, ile zostawiacie z tej strony, ile z tej strony, no i w środku tak, żeby zostało Wam porówno oczek. Ja już sobie to zrobiłam, mniej więcej odmierzyłam. Zostawiam około 30 cm w środku, odliczam dokładnie liczbę oczek
z jednej, jak i z drugiej strony i zajmuję się zszywaniem. Zszywanie tutaj będzie bardzo proste, ponieważ mamy ładny łańcuszek, więc wykorzystamy go do zszycia tej krawędzi na ramionach. I teraz tylko tak szybciutko Wam pokażę, jak ja to robię. Oczywiście tak, wybieram pierwsze oczko z pierwszego panelu i pierwsze oczko z drugiego panelu. W taki sposób, żeby obie krawędzie się złączyły. Robię pętelkę podstawową i tą pętelkę przeciągam przez te dwa oczka i robię oczko ścisłe. Następnie w każdym kolejnym oczku robię również oczka ścisłe, czyli tak, pobieram kolejne drugie oczko wolne z tego panelu i drugie oczko z tego panelu i znowu przeciągam przez te dwa oczka i robię oczko ścisłe. Bardzo proste i bardzo równe zszywanie, więc polecam. I znowu jedno z jednej strony, drugie z drugiej strony, przeciągam i oczko ścisłe. Oczywiście to, ile zostawicie sobie na dekolt, zależy od Was. Ja już tutaj nie chcę podawać konkretnej liczby oczek, po prostu musicie sobie zaczepić, przełożyć przez głowę i przymierzyć, czy dobrze leży. I jeżeli dobrze leży, to wtedy zająć się zszywaniem. Dochodzimy do ostatniego oczka, zszywamy, robimy oczko ścisłe, zamykamy i oczywiście chowamy włóczkę tutaj na tym szwie. Ja już sobie tutaj to dokończę i pokażę Wam, jak to wygląda właśnie z prawej strony. Z prawej strony, gdy już zszyjecie, mamy bardzo ładny, równy szew, więc warto pokusić się o takie zszywanie oczkami ścisłymi. W taki sposób. Ok, ja dokończę tą część i pokażę Wam jeszcze, jak zszyć bok. Ok, ja już doszłam do tej mojej krawędzi tutaj do dekoltu, więc ostatnie oczko, po prostu robię oczko tutaj ścisłe, przeciągam i zamykam. I tą nitkę chowam tutaj w tym szwie, używając oczywiście grubej igły do schowania tego sznureczka. To za chwilkę. Natomiast w dalszej części przechodzimy do zszycia sobie już tutaj krawędzi. I teraz tak, właśnie, ja też korzystam dokładnie z takiej samej metody, czyli też oczkami ścisłymi i tutaj właśnie potrzebowałam tych pętelek, o których Wam wcześniej mówiłam, żeby sobie zahaczać o dowolne pętelki i równo zszywać. Tak to wygląda u mnie z jednej strony, to jest tył, a to jest przód. Nie jest to może jakieś ładne, estetyczne zszycie, natomiast gdybyśmy mieli same takie sznureczki, prawdopodobnie to by się wszystko zsuwało i brzydko by wyglądało. Więc tak, tutaj dokładnie robię to samo, czyli wybieram sobie pierwszą tutaj pętelkę, oczko i również pierwsze oczko tutaj z tej krawędzi i również robię pętelkę podstawową i również przeciągam ją przez tą pierwszą, przez te dwie pętelki i robię oczko ścisłe. I właśnie tutaj robię dokładnie to samo co na górze, tylko nie mam ładnego łańcuszka, dlatego wbijam się w dowolne miejsca, zarówno przez jeden panel, jak i przez drugi panel. I również robię tutaj oczka ścisłe. I właśnie na tych tutaj słupkach wybieram te pętelki, te oczka, które tutaj sobie właśnie zrobiłam jako pomocnicza krawędź. I w taki sposób dokładnie robię to samo. Gdybym miała te niteczki, właśnie ciężko byłoby mi uzyskać taki efekt. I w dowolnych miejscach po prostu przebijam się, przerabiając oczka ścisłe z narzutem. Przepraszam, oczka ścisłe. Czyli tak, tutaj jedna pętelka, tu gdzieś pobieram sobie drugą pętelkę. Akurat mi się tutaj nie chce zahaczyć, o. I znowu przeciągam. Patrzę tylko, żeby właśnie ściek szedł równo na prawej stronie, żeby to ładnie się zeszło i ładnie wyglądało. Chodzi głównie właśnie o to, żeby te paseczki tutaj się ze sobą zeszły i ładnie to wyglądało. Słuchajcie, w taki sposób zszywam sobie całą krawędź. Tutaj przechodząc do tej części znowu korzystam z oczek łańcuszka, ponieważ one są tutaj, więc zszywam również do tego momentu. Natomiast jak dojdę tutaj, pokażę Wam, co dalej. Ok, zszyłam sobie już cały bok i teraz tak, wyciągam sobie troszeczkę dłuższą tutaj pętelkę po to, żeby przewinąć na prawą stronę i nie odcinać sobie włóczki. Czyli tak, wkładam sobie rączkę tutaj, moją włóczkę do środka i po prostu przewijam, przekręcam na prawą stronę, ponieważ to wykończenie tutaj na rękawie będziemy już robić na prawej stronie. I teraz tak, tutaj mam tą pętelkę
moją, którą miałam od zszywania i dalej wykorzystam ją do robienia obrębienia. Zobaczcie, mam tą pętelkę, robię tutaj jeszcze jedno oczko łańcuszka. I teraz tak, ja postanowiłam sobie wykończyć tutaj tą część w taki sposób, już Wam pokazuję, jak to wygląda na drugim rękawku. O, dokładnie w taki sposób. Jeżeli Wam się nie podoba takie zakończenie, możecie sobie również zrobić coś innego. Natomiast ja chciałam tutaj obrębić po prostu tą krawędź, żeby ładniej wyglądała. I robię to w taki sposób, że w miejscu, gdzie mam tutaj te paseczki, robię 3 półsłupki, a w miejscu, gdzie nawijane, a gdzie mam tutaj właśnie tą taki sznureczek, taki długi półsłupek, robię 5 półsłupków. I robię to w taki sposób, że tutaj na początku zrobię sobie na razie 1 i zaznaczę sobie znacznikiem. Liczba oczek nie jest ważna, natomiast ważne jest, żebyście po prostu zrobili zarówno jeden, jak i drugi rękaw tak samo, więc po prostu dlatego podaję Wam moją technikę, żebyście po prostu tak samo zrobili sobie drugi rękaw. Jeżeli macie tutaj więcej, dłuższy ten słupek bądź krótszy, musicie sami dostosować liczbę tych półsłupków, natomiast ja podaję Wam moją metodę, ponieważ tutaj robiłam na 5 oczek łańcuszka, dlatego daję 5 półsłupków. To 6, które było robione, to było, pamiętacie, do wzoru. Czyli tak, tutaj robię narzut i po prostu wbijam się pod i robię półsłupek jak gdyby na tym sznurku. 1, 2, 3, 4, 5. Dzięki temu on jest tak właśnie ładnie owinięty i ładniej wygląda. Natomiast oczywiście tych półsłupków będzie tutaj mniej niż długość tego sznureczka, ale gdy zrobicie za dużo, może się okazać, że właśnie się będzie rozszerzać. Więc robię po prostu mniej niż wychodzi tutaj ze wzoru. I teraz tak, po zrobieniu 5 mniej więcej umieszczam 1 tutaj, 1 gdzieś na środku i znowu gdzieś tutaj po boku. Czyli u mnie będzie 5 półsłupków w tych częściach tutaj i 3 tu, gdzie mam wzór. Coś mi się tutaj pętelka zrobiła. Ok, naprawione. Czyli tak, znowu zrobiłam 3 półsłupki i teraz przechodzę znowu do tej części i tutaj robię 5 półsłupków nawijanych. Mamy 2, 3, 4, 5. Na tej części staram się rozmieścić 3, czyli 1 po boku, 1 po środku i drugi znowu po boku. Czyli mniej więcej gdzieś tutaj. 1, tu gdzieś w środku, 2 i tu znowu po boku. 3 i dalej. 5 tutaj. 1, 2, 3, 4, 5. I tak to będzie u mnie wyglądało. Oczywiście staram się robić tak, żeby ładnie tutaj zakryć tą krawędź, ale tak jak Wam powiedziałam, jeżeli Wam się nie podoba takie zakończenie, po prostu musicie wymyśleć coś innego. I znowu 1, 2 i 3. Tutaj jest luźno są zrobione te półsłupki po to, żeby nie rozszerzać tej krawędzi. Tak jak Wam powiedziałam, pomimo, że tutaj mogłoby się zmieścić więcej półsłupków, jak dacie więcej, ona będzie bardziej rozszerzona. Będzie tworzyła może taką większą właśnie falę. Jeżeli chcecie taką falę, no to można spróbować nałożyć tutaj więcej. Oczywiście też ilość tych półsłupków nawijanych zależy od tego, jaką macie tutaj, jaki macie wysoki ten słupek. Tu w miejscu, gdzie robiliśmy właśnie te dziury. I tu znowu 1, 2 i gdzieś tutaj 3. I w taki sposób przerobię sobie dookoła, czyli dojdę do mojego początku. I jestem już tutaj prawie na początku. Tutaj zaczynałam od jednego półsłupka, więc tutaj mogę wrzucić spokojnie jeszcze 2 półsłupki, czyli 1. I tutaj mniej więcej gdzieś w środku mocno muszę się przebić. I zrobić jeszcze 1 półsłupek, jako ten trzeci. Oczywiście tutaj w miejscu, gdzie mieliśmy łączenie na górze, tych półsłupków można zrobić więcej, 6 bądź 7, ponieważ mamy podwójny paseczek. Wszystko zależy od tego, jak Wam się tutaj układa. Oczywiście wystarczy zrobić tyle, ile Wam odpowiada, natomiast trzeba zrobić tak samo na drugim rękawie. No i teraz tak, jestem już tutaj na początku. Połączę sobie
okrążenie razem z tym pierwszym półsłupkiem, które tutaj wykonywałam, czyli wbijam się w to pierwsze oczko i łączę. I teraz tak naprawdę takie połączenie już by wystarczało, ponieważ już ładnie wygląda, jest taka ładna fala, można by tak zostawić, natomiast zrobiłam sobie jeszcze dodatkowe, może nawet nie wiem czy dobrze, ale no już tak zostawię, ponieważ tak naprawdę tak już ładnie też wygląda i można by tak zostawić tą część rękawa. Natomiast ja jeszcze tutaj robiłam sobie oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę, po to, żeby troszeczkę tak zawęzić, ale nie wiem, czy nie spróbuję i nie zostawię tej części tak, bo tak mi się w sumie bardziej podoba. Natomiast to, co ja tutaj zrobiłam, to robiłam jeszcze coś takiego, że robiłam narzut i wbijałam się jak gdyby tutaj w tą tylną pętelkę, przerabiając oczka ścisłe tutaj z narzutem. W taki sposób, dookoła. I zrobiłam tak właśnie 2 rzędy. Natomiast nie mogę się zdecydować, czy to zostawić, czy to spróć. Jeszcze się zastanowię. Natomiast oczywiście w wersji może być naprawdę bardzo dużo, dlatego sama nie wiem, co mi się jeszcze podoba. Wy już pewnie wiecie, jak ja to zostawiłam. Natomiast tutaj pokazuję, że można właśnie oczkami ścisłymi z narzutem jeszcze sobie zawęzić tutaj tą krawędź i zrobić sobie kilka takich okrążeń. Ja dosłownie mam tutaj przerobione 2 chyba okrążenia. I wtedy jak gdyby już nie mam tej fali, ona jest jak gdyby właśnie zniwelowana. To wszystko zależy po prostu, jak Wam się rękaw układa. Ok, przerobiłam jednak jeszcze to okrążenie dookoła, czyli oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę i jestem na początku, ponieważ widać tutaj takie delikatne przejście. I teraz, jeżeli chcecie robić jeszcze jeden rząd, nie łączę ze sobą rzędów, tylko cały czas pracuję w okrążeniu i wbijam się tylko w tylną pętelkę oczka, czyli tutaj tą, i przerabiam właśnie oczka ścisłe z narzutem. Czyli taki po prostu, powiedzmy, zaokrąglający ściek rękaw, ponieważ jeżeli właśnie za bardzo odstaje, gdzieś nieładnie się układa, można sobie właśnie w taki sposób jeszcze tutaj zaokrąglić ten rękawek. I ja zrobię już tak samo jak ten pierwszy rękaw, więc po prostu 2 okrążenia dookoła, skończę w tym samym miejscu, co zaczęłam, zrobię oczko ścisłe, odetnę włóczka i schowam. I tak będę... I tak trzeba zrobić oczywiście na 2 rękawkach. Dobrze, natomiast jeszcze Wam pokażę, co można zrobić na dole. Ok, bluzeczka zszyta, rękawki zrobione i tak jak Wam powiedziałam, w zasadzie bluzeczka może być już gotowa, ale ja postanowiłam jeszcze delikatnie sobie obrębić tutaj dół, ponieważ może mieć tendencję do rozszerzania się, do odstawania i jeżeli chcecie, żeby się właśnie ładnie układał, wystarczy sobie zrobić kilka rzędów dookoła, dokładnie bardzo podobnych do tych, co tutaj na rękawie, czyli zahaczamy sobie szydełko o pierwsze oczko, może gdzieś z brzegu. Robimy sobie pętelkę podstawową. Przeciągamy tą pętelkę przez to oczko i robimy oczko ścisłe. I teraz wystarczy przerobić sobie dookoła oczka ścisłe z narzutem w bardzo podobny sposób, co robiliśmy na rękawie. Czyli po prostu od razu robię narzut i w następnym oczku wbijam się w przednią pętelkę, w tylną pętelkę i robię oczka ścisłe z narzutem. Czyli tak, tu pobieram tylną pętelkę z ostatniego tutaj oczka, które mam na dole. I tak przerabiam sobie dookoła. Dzięki temu ściągacz jeszcze się troszeczkę właśnie zaokrągli, wyrównają się ładnie brzegi. Jest to oczywiście niekonieczne, ale jeżeli Wam z jakichś tam powodów odstaje i chcielibyście sobie jakoś ładnie jeszcze zawęzić, można po prostu nawet dorobić sobie taki ściągacz większy, żeby nawet był dłuższy, jeśli bluzeczka wyszła za krótka na przykład. Oczywiście on się tutaj będzie różnił od tego wzoru, który jest na tej części, ale ma się też troszeczkę odznaczać, więc myślę, że może to fajnie wyglądać. Ok, przerobię sobie dookoła. Ok, przerobiłam sobie okrążenie całe oczkami ścisłymi w tylną pętelkę, oczywiście z narzutem. I teraz wyłączę tutaj to okrążenie z tym pierwszym oczkiem, które sobie tutaj zrobiłam, oczkiem ścisłym, łączę okrążenie. I teraz tak, można już odciąć włóczkę, w zasadzie ładnie to wygląda, jest jak gdyby ładnie zaokrąglone już na bokach, natomiast jeżeli chcecie sobie właśnie zrobić dłuższy ten ściągacz, można pracować dalej, po prostu robić cały czas
oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę i ja już doradzałabym nie łączyć tych okrążeń, tylko po prostu pracować cały czas dookoła, bądź też łączyć tutaj z tym pierwszym oczkiem. To już oczywiście zależy od Was. Ja zawsze wolę pracować w okrążeniach, żeby nie było widać tego łączenia. No i oczywiście takich rzędów można zrobić naprawdę dowoli, w zależności od tego, jak Wam się podoba i jak chcecie tutaj jeszcze wydłużyć ten top. I to by było, słuchajcie, na tyle. W zasadzie to już jest wszystko, co mogę Wam pokazać. Mam nadzieję, że pomysł na tą bluzeczkę Wam się podoba i że spróbujecie sobie zrobić taką, bądź też inną, podobną. Także ja oczywiście serdecznie dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy. Do zobaczenia. Pa, pa!